Hejka, hejka kochani, moi kochani, słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Mamy, Polski Dzień Mamy, 26 maja 2025, mamy poniedziałek. Chcę po pierwsze złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mam, dużo zdrówka, szczęścia, radości, oczywiście przede wszystkim dla mojej kochanej mamci, buziaczki mamcia, bo oczywiście będziesz to oglądać. I co? Lecimy z tym dniem, kochani. Mam nadzieję, że macie cudowny, wspaniały dzień. U nas jest dzisiaj Dzień Pamięci Narodowej. To nie jest, że Happy Memorial Day, tylko naprawdę chwila zadumy. Po prostu chwila zadumy, więc mamy dwa święta w jednym dniu. No i stwierdziłam, czemu nie. Zaczynamy ten film. Piękna, słoneczna pogoda. Co prawda jest wietrznie, ale pięknie. I ja dzisiaj założyłam, tutaj sorry, pranie wisi, San Francisco! Tęsknię, naprawdę tęsknię, kurczę. W ogóle mówię do mężulka, kochanie moje piękne, wspaniałe. Kiedy jedziemy do San Francisco albo lecimy? No, czy to nie jest znak? Kupiłam sobie rok temu, bo niebawem minie rok, jak byłyśmy na wieczorze panieńskim Marysi właśnie w San Francisco. I jeśli ktoś ma ochotę i życzenie, film był nagrany, nawet chyba 2. I też Wam gdzieś na górze podlinkuję te 2 filmy. Było cudownie, więc będziecie mogli zobaczyć San Francisco z naszych oczu. A tymczasem zaczynamy. Ja zaraz biorę się za moje paznokcie. Już sobie je tak trochę, wiecie, spiłowałam i w ogóle i mam ochotę na jakąś czerwień tym razem. Czemu nie? Zrobię sobie zaraz, wiecie? No, zaraz sobie pachnę, ciachnę. No i zaczynamy ten nowy, piękny, wspaniały tydzień, mimo że przez kolejne 4 dni ma lać. Tak więc ja dzisiaj nagrywam, bo jak zacznę nagrywać jutro, to wiecie, dla mnie deszcz to jest no. Od razu humor jest gorszy, a tak, no. Zaczynamy. Słuchajcie, zmiana planów. Zrobiłam czerwone, ale mi się nie podobały i będą takie jaśniutkie. Jeszcze zaraz drugą warstwę sobie nałożę. One są identyczne, jak robiłam w Kanadzie, jak byliśmy. Ta Sally Hansen z takimi drobinkami. No bardzo ładne, jaśniutkie, delikatne. Why not? No i co? Chcę Wam opowiedzieć oczywiście, jak zawsze, o moim weekendzie, ale wiecie co? Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Czekajcie, ładna pogoda, czemu by nie wyjść? Chociaż jest chłodno, kurde, dzieciaki tam krzyczą, płaczą. Wybaczcie, bo okno może być jeszcze brudne, bo po tej burzy piaskowej, to wiecie, trochę się porobiło. No ale co Wam chcę powiedzieć, ale fajnie słońce wali. Już skóra zakończyła schodzenie z mojego ciała, tak to się mówi? Już cała, wiecie, się wykruszyła, tak to się mówi? No, tak czy siak zeszła mi już całkowicie skóra, no i teraz można się opalać i będzie, wiecie, pięknie, wspaniale, piękna brązowa opalenizna. Co dalej, moi kochani? Weekend mieliśmy cudowny. Poszliśmy do biblioteki z moim mężulkiem, bo chciałam sobie parę książek tam popatrzeć, wypożyczyć. Zamiast kupować, chcę najpierw zobaczyć co i jak. No, a w bibliotece nie byłam, OMG, mega długo. I tutaj jest bardzo fajnie, bo my przynależymy, że tak powiem, do jednej biblioteki, ale jak założycie sobie tam kartę, to potem chyba na terenie całego stanu Illinois możecie iść do jakiejkolwiek biblioteki chcecie i wypożyczać sobie książki. Wiecie, tam jest cała lista tych bibliotek, ale większe miasto, każde ma bibliotekę, więc zarąbiście. Wiecie, jak w jednej bibliotece nie ma danej książki, to pójdziecie sobie do innej. Więc to jest super, naprawdę to jest super opcja i cieszę się niezmiernie, więc to zjedliśmy przepyszne śniadanko, no normalnie tak pyszne, ja będę Wam tutaj wstawki różne wrzucać. Odkryliśmy, nazywa się miejscówka Egg House i zjedliśmy przepysznego tosta francuskiego z truskawkami i z takim serkiem Philadelphia, plus, co my jeszcze jedliśmy? Jajka po benedyktyńsku. No i było przepysznie, więc to sobie zjedliśmy, byliśmy właśnie w tej bibliotece, byliśmy w takim miejscu, zieleń, piękno, pochodziliśmy sobie po takim parku i pojechaliśmy też do mall na małe zakupy, pokupiłam sobie sukienki, odkryłam nowy, zarąbisty sklep, no i mieliśmy fajową sobotę, po prostu bardzo fajnie było, a wczoraj grill z rodzinką, winko, nie winko, no i dobra, i mając tak wspaniały weekend jak dzisiaj, wiecie, tak mi przyszło do głowy, kurczę, w tamtym roku kupiłam sobie zarąbiste takie leginso, spodnie, takie spodnie trochę rozszerzane,
przy nogawkach z Lululemon akurat. Ja lubię tą firmę, ale głównie lubię bluzy stamtąd i właśnie topy. Spodnie nie za bardzo, ale te były takie fajne, bo takie dzwonowate. Więc kupiłam sobie te spodnie i kupiłam właśnie top. Jak ja to dzisiaj, moi drodzy, przymierzyłam, to ja się wzięłam za głowę. Sobie myślę, Boże, kiedy, gdzie i jak. I powiedziałam, koniec. Od dzisiaj restrykcyjna dieta. No wiecie, ja nie chcę też tak szaleć za bardzo, że będę jadła nagle 200 kalorii, kurde. Ale nie, koniec z winkami, koniec ze słodyczami, koniec właśnie z chlebkiem na nowo, makaronem, ryżem i w ogóle nie. Jak ja siebie zobaczyłam, to sobie myślę, Boże, kiedy, jak i gdzie. Ja nie wiem, wiecie, człowiek tak sobie myśli, jak zakłada ciągle takie szerokie ciuchy, bo ja uwielbiam, wiecie, takie leginsy, jakaś szeroka bluzka i bum, dzida. To się nawet nie widzi, jak się wygląda, a jak się założy ten topik i założy się obcisłe spodnie, to wtedy widać wszystko. I powiedziałam nie. I ja mówię to wszem i wobec, daję sobie 2 miesiące i wtedy może pokażę Wam metamorfozę przed i po. Bo zrobiłam sobie dzisiaj zdjęcie. Już nie byłam niepoważna, żeby nie zrobić, żeby tego nie widzieć, tylko zrobiłam sobie zdjęcie, nawet nagranie takie w pionie i chcę zobaczyć z silną motywacją, jak to się wszystko zmieni w przeciągu 2 miesięcy. Naprawdę, bo to jest po prostu nienormalne, żeby, wiecie, nie dbać o siebie. A to jest zaniedbanie, to jest po prostu zaniedbanie, brak ruchu, tylko wiecie, tu jakiś makaron, tu zjem jakieś ciasteczko, tu mąż zamówi pizzę, no i potem, no, idzie wszystko, tak więc nie poddajemy się, działamy. I chcę Wam w ogóle jeszcze pokazać, jak ładnie mi rośnie mięta. Zobaczcie, dałam ją tutaj na zewnątrz. Nie wiem, widziałam ostatnio vloga u Beatki, no i pokazywała, że miała malutką miętę i jej się tak ładnie rozrosło, ale nie wiem, czy mięta lubi półcień, czy słońce. Muszę poczytać. I tak to kwiaty pooddawałam dla cioci. To, co miałam, to już było takie, wiecie, do wywalenia, że tak powiem. To u niej, wiecie, wszystko odżyje. Tu zostały mi dosłownie 4 w doniczkach. No i tak. I muszę ogarnąć ten balkon, bo te okna to normalnie wołają o pomstę do nieba po tej burzy piaskowej. W ogóle tutaj będę musiała malować, bo już jest fajna pogoda, chociaż no mówię, następne 4 dni będzie przewalone. No, tak kochani, tak i stwierdziłam, chcę nagrać do Was vlog, znowu gadany, trochę z domu, trochę, wiecie, z balkonu, no bo czemu nie? Pięknie, zielony, już basen został otwarty. Otwarty się mówi, czy otworzony? Poprawcie mnie, jak coś źle mówię i widzę, nawet 3 osoby są. A jest jeszcze chłodno, chociaż jak tak posiedziałabym tutaj z pół godziny na zewnątrz, to bym się dopaliła, że tak powiem. Jak wy myślicie, jak się już ma taką lekko brązową skórę, to ona potem znowu będzie czerwona, czy już lekko się zjara? Nie wiem, zobaczymy. Dzieciaki się bawią, bo dzisiaj jest wolne, więc tak, kochani. Myślę też, co by dzisiaj zrobić dobrego na obiad. Wiecie? Nie wiem, czy znowu grilla nie odpalimy, tak jak ostatnio. Grill to jest najszybsze, najlepsze rozwiązanie. Wczoraj jedliśmy takiego pysznego kurczaka. Nie wiem, czy Wam już kiedyś pokazywałam. Zrobiłam marynatę z cukru brązowego, wędzonej papryki, sól, pieprz, oliwa z oliwek. Czy coś jeszcze? Chyba tylko te 5 składników. A, i czosnek granulowany. Przepyszny. Ale to muszą być takie udka bez kości. Właśnie, żeby tak wyszło fajnie. No i z grilla wyszedł przepyszny i z airfryera również jest bardzo, bardzo dobry. To, co Wam mówiłam, że dla mężulka kupiłam, no to wczoraj przewieźliśmy to na grilla. No i steki oczywiście. Jakieś cukinia i papryka, to wiadomko. Dobra, ja lecę jeszcze malować jedną dłoń, no bo jedną mam, tą pomalowałam, a tej jeszcze nie, więc zaraz sobie będę malować, ale fajnie ciepło. Wiecie co? Żeby odpowiadać na pytania, bo mam jeszcze poodpowiadać Wam na pytania. Widziałam, ludzie pytaliście, kochani, o pająki i owady. Powiem Wam, much to ja w ogóle tu nie widzę. Biedronkę widziałam ostatnio jedną i to chyba było pierwszy raz w życiu, jak widziałam biedronkę tutaj w Stanach. Jeśli chodzi o pająki, to są, ale to takie miniaturkowe. No w tamtym roku mieliśmy cykady. To była po prostu plaga cykad. Komary są komary, tak, bo komary wiele razy mnie tam dziabną. Mrówki też widzę, też są. Co jeszcze? Ludzie właśnie mają w domach często problem z mrówkami.
Jakie jeszcze mogą być owady? Poczekajcie. I są takie, wiecie, jak tutaj chodzimy sobie czasami wokół jeziorka, to są takie malutkie, zielone owady. Takie, ale one są tak drażniące, że po prostu beznadzieja. No. No i tyle. Jeśli ktoś coś wie jeszcze, no to dajcie znać. Ale ja tu na przykład jak teraz to w ogóle nie widzę. I pamiętam jak zaczynał się sezon, gdzie te wszystkie, ta cała roślinność zaczynała, wiecie, tak pięknie rosnąć. Wszystko rozkwitało, no to właśnie one chciały tutaj te meszki jakby zielone wpadać tu na chatę. No, więc to jeśli chodzi o owady. A kolejne pytanie było odnośnie służby zdrowia, dentystów i to wszystko. Słuchajcie, to jest po prostu jeden wielki skam. Naprawdę. Ta służba zdrowia, bulimy od groma hajsu za ubezpieczenie. Są różne rodzaje ubezpieczeń. To, co my płacimy, to nawet dokładnie nie wiem, ile my płacimy, ale dużo. Płacimy dużo i to ubezpieczenie pokrywa dosłownie 99%, jak to się mówi. Kiedy ja idę do lekarza, robię jakieś badania krwi, to wszystko, to nic nie płacę. Jeśli idę do specjalisty, czyli na przykład takiego lekarza od jelit, do którego ja chodzę, czy właśnie jakiś ginekolog, czy ktoś na przykład od tarczycy, to wtedy wiem, że płacę $40 z kieszeni. Na przykład jakiś psycholog bierze $20, to wiem, że się płaci i taki zwykły lekarz, normalny, wiecie, taki rodzinny też $20 z kieszeni płacę, ale jakieś wszystkie badania krwi, to wszystko jest już pokryte w ubezpieczeniu. Jeśli trafiłabym, nie daj Boże oczywiście, do szpitala, szpital jest totalnie pokryty przez to ubezpieczenie. Więc to jest po prostu czarna magia. Powiem Wam, to ubezpieczenie to jest zawsze i za leki. O, za leki też ubezpieczenie bardzo dużo pokrywa, ale na przykład jak ja moje kupuję, to płacę chyba z kieszeni $25 za te leki. Więc tak to wygląda. Muszę się dokładnie dopytać mężulka, ile my za to ubezpieczenie płacimy, ale jeśli ktoś byłby zainteresowany, to my mamy Aetna, nazywa się ubezpieczenie. Dentystę też mamy, to wiem, że, bo teraz zaczęliśmy chodzić do dentysty, płacimy za to ubezpieczenie $35 na głowę co miesiąc, ale to bardzo mało pokrywa. Nie wiem, chyba jak czyszczenie i to wszystko kosztuje $200, to mąż coś mi mówił, że chyba zapłacimy 90. Jakoś tak. Więc powiem Wam, co kraj to obyczaj, co ubezpieczenie to ubezpieczenie. Jest jeszcze te deduction, to się nazywa, że musicie out of pocket wydać powiedzmy 3000 na rok, żeby potem 100% Wam pokrywało. Czyli jak macie wielu lekarzy i to wszystko, na przykład płacicie te $40 i mielibyście powiedzmy 100 lekarzy, gdzie wydalibyście 4000, no to po 3000 wszystko już jest pokryte przez ubezpieczenie, więc już nie będziecie płacić tych 40. Więc tak to wygląda. Jeśli macie ochotę, ja gdzieś mogę jeszcze doczytać dokładnie. Nam najważniejsze było, żeby pokrywał właśnie szpital, tych wszystkich lekarzy. Aha, i my mamy PPO, bo są dwa rodzaje. Jest HMO, to się nazywa HMO i jest PPO. No to my mamy te PPO, więc my możemy sobie sami wybrać, do jakiego lekarza chcemy pójść. Wiecie, na przykład jak jest milion różnych lekarzy, no to sami sobie wybieramy, a jak ktoś ma te HMO, no to ubezpieczenie narzuca, do kogo Wy możecie iść. No. Tyle wiem. I tak się z Wami dzielę, kochani. Więc takie były te ostatnie pytania, tak mi się wydaje. A Q&A robimy właśnie po tym. Bo jeśli będę robiła Q&A, to sobie postawię tutaj aparat i będę czytała z telefonu pytanka, jakie zadawaliście. Ale tam było bardzo dużo pytań. Przede wszystkim, dlaczego nie było mnie w Polsce przez 8 lat? No. I to jest bardzo ciekawe pytanie, albo jeszcze lepsze, dlaczego nie mam dzieci? Czajcie to? To jest pytanie, dlaczego ja nie mam dzieci? No. I gadam 12 minut, więc na te i inne też bardzo ciekawe pytania odpowiem Wam przy okazji Q&A. Odpowiem lub nie odpowiem, bo oczywiście, że ja na każde pytanie nie będę odpowiadać tak jak gdzie pracuje mój mąż, więc super, no. Dobra, kochani, tyle póki co. Ja idę coś myśleć, co będziemy dzisiaj jeść. Zobaczymy na obiadek. No, tyle. Ale jest pięknie, wspaniale, słonecznie, cudownie. Ostatnio filmy to jest takie gadanie, no ale ja lubię, wiecie, jak usiądę, to już chcę wszystko gadać, poopowiadać Wam. No i tak. Ptaszki. Fajnie. Słuchajcie, kochani, w ogóle będę jeszcze teraz zabierała się za taką szybką szarlotkę z musami jabłkowymi
i z rabarbarem, bo ciocia dała mi rabarbar, jak u niej byliśmy w weekend, nie robiłam nic, żadnego tiramisu, żadnego ciasta marchewkowego, właśnie żadnej szarlotki, nic takiego dzisiaj, bo mi mężulek mówił, po co będziesz to robić, my cały czas w rozjazdach, bla 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 bla. No to mówię, no dobra, jak nie, mówisz, że nie, no to nie. No i teraz dopytałam czatu GPT o przepis, podał mi co nieco, ale nie wiem, czy nie zmodyfikuję i nie zrobię na bazie właśnie mąki albo kokosowej, albo migdałowej, ten spód do niego, do tej szarlotki. No więc myślę, że będzie pysznie. Wiecie, słodki mus połączony z rabarbarem. Delissimo, delissimo. Mam takie musiki, właśnie coś takiego. Kiedyś mieliśmy na nie fazę, no i znalazłam dużo w lodówce. Mam ich 7. No i gość. Rabarbar. Widziałam niedawno. Gdzie? Nie niedawno, rok temu. Agasawa robiła rabarbar pod kruszonką. No i to też mam w planie zrobić. No ale potrzebuję więcej rabarbaru. No ale że chcę skończyć te musy, no to szybka szarlotka. I jak wyjdzie dobra, to dam Wam przepis w opisie. Jak wyjdzie dobra. No, dobra. Ja zabieram się za szybką robotę, ale myślę, że to ukręcenie tego wszystkiego 15 minut i będzie gotowe. I słuchajcie, żeby nie było, ja tu napitalam o tej diecie. W ogóle mam tutaj taki centymetr do mierzenia, no bo chciałam zobaczyć średnicę tej foremki mojej, bo nie ma tutaj napisane. Jest ogólnie z Ikei, mega polecam, bo można myć w zmywarce, nic się z nią nie dzieje, jest piękna, wspaniała, boska. To ja zjem dosłownie odrobinę, no bo balans musi być, a że dzisiaj bardzo mało jadłam, bo jadłam tylko jajka, paprykę i ogórek, nic więcej. Nawet kawę przestałam już pić, no. Whatever, a jak piję to tylko czarną, bez mleka, no więc tylko to zjadłam, no więc mam miejsce, żeby spróbować tej szarlotki, o ile wyjdzie dobra, tak więc tak, balans musi być, no ale za siebie się trzeba wziąć i jeszcze pójść dzisiaj na spacer, te 10 000 kroków też to jest minimum. Dobra kochani, takie sprostowanie tylko, ja zabieram się tutaj za działanie. Pokażę Wam na szybko tylko, co ja tutaj mam, więc mamy rabarbar, mamy bułkę tartą do podsypania formy, robię jednak regularną szarlotkę, bez żadnej mąki kokosowej, migdałowej, proszek do pieczenia, jedno jajo, tutaj masło, mąka ziemniaczana, sól, cynamon, właśnie te musiki, cukier, no i mąka. Tyle, kochani. I zaraz będzie przepyszna szarlotka. Oczywiście mam nadzieję, że przepyszna, bo wiecie, czasami te przepisy to różnie. Pierwszy raz w życiu robię. Tu stoi moja maszyna, bo oczywiście ten kurz rano fruwała mi mąż tłumaczy. Człowieku, jak słońce świeci, to oczywiście, że będzie kurz. Nawet jakbym tutaj sprzątała, wycierała wszystko, no ale to jest taka obsesja w głowie po prostu, wiecie? Że no jak ten kurz mi tutaj lata, to mnie to tak wkurza i irytuje, że no latam ze szmatą, czyszczę, no ale nadal. No i postawiłam tutaj przyjaciela i jak on działa, to od razu jakoś tego kurzu jest mniej, więc no wiecie, taka schiza w głowie. Dobra, ja zabieram się za robotę, ale jestem podekscytowana, wiecie? Rabarbar, szarlotka, to jest dobre połączenie. Jeszcze spróbuję, wiecie, tak wezmę sobie to, żeby jakąś miniaturę mieć. No, dobra, coś z tego wytnę. Może nie będzie nawet takiej miniatury, więc wiecie. Dobra, kochani, klap, klap, klap. Gotuję sobie wodę, jakąś sobie herbatkę zrobię, jak za starych, dawnych czasów piliśmy herbatkę, a ja Wam opowiadałam, no wiecie co, poczułam to. Poczułam, bo to nie jest nic na siłę, że ja muszę do jakiegoś sklepu jechać, Wam coś pokazywać, opowiadać, Bóg wie co. I tak chce mi się, naprawdę chce mi się, więc dziękuję Wam, bo Wasze komentarze też ogromnie, ogromnie mnie motywują i teraz jest idealny moment, jak tutaj mi się... Dobra, nie będę zakuszać. Idealny moment, żeby wcisnąć subskrybuj, like, no i komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Dobra, do roboty. Kurczę, będę płakać. OMG. Kwas.
lekka zmiana planów. Zrobiłam kruszonkę na górę i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Teraz do piekarnika i potem dam Wam znać. Trochę pokombinowałam z przepisem, jak to zawsze u mnie bywa. Trochę od rozkosznego, trochę z czatu GPT, trochę z głowy. No i zobaczymy. Dobra, wiecie co? No przyjaciel, wyłączam, żeby nam tutaj nie zakłócał. Ciasto już jest w piekarniku, piecze się. Mężulek właśnie wtargnął na chatę. Mówi mi, że zjemy takie nudle. No ja nie będę tego jadła, on będzie to jadł, bo ja, wiecie, moja dieta od dzisiaj, więc ja sobie zaraz zupkę zjem i zjem sobie kurczaka, którego mamy jeszcze z piątku i sos do tego właśnie tzatziki. To, co jedliśmy, tylko sobie dorobię, a on będzie jadł takie nudle, które kupujemy zawsze w Costco, są przepyszne i zaraz Wam je nawet pokażę, chwileczkę. To jest, kochani, coś takiego, jeszcze raz serdecznie, z całego serca polecam. Tutaj umami aged soy sauce, jako sos jest tutaj i to jest japoński styl stir fry nudle z warzywkami i właśnie tym sosem. Warzywka to, tak jak widać, jest i szparagi są, i brokuł, i taki ptysiowy on się nazywa, groszek, grzybki, przepyszne edamami, pycha. No i wyjęłam mu z zamrażarki znowu kurczaka, szybko mu podsmażę na patelni i on sobie zje z tym, tak chciał, a ja zjem sobie tego kurczaka, którego mamy właśnie z tzatzikami, trochę zupy jeszcze mamy, więc tak, no, takie będzie jedzonko dzisiaj. No, tu się piecze, jeszcze 37 minut, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie pysznie. Więc widzicie, takie gadanie znowu z kuchni. Motywacja jest? Jest. Działanie jest? Jest. Więc trzeba się cieszyć. No cieszę się bardzo. Później pójdziemy jeszcze na spacerek razem. No i tak. Dobra, tyle. Kochani, wyjęłam z piekarnika. Coś z tego wyszło, chociaż nie jestem pewna, bo ta kruszonka tak jakby wsiąknęła w te jabłka. Nie wiem, zobaczymy, ale piekł się mega długo. Chyba koło godzina 20. Coś takiego w 180 stopniach. No więc we will see. Zobaczymy, teraz niech się ostudzi. No i będzie testowanko. Ciasto się studzi, kochani, a ja teraz stwierdziłam, że chyba ogarnę ten balkon. No, tak szybko pozamiatam, poodkurzam, no i nawet okno przymyję. No bo jak ma lać, no to wiecie, jak się tak ogarnie, to potem ten deszcz zrobi dobrą robotę, tak więc ja się biorę za robotę i myślę, że w tym filmie to by było na tyle, kochani. Potem jak rozkroję ciasto, pokażę Wam, dam znać, jak smakuje. No i co? I będę montować film, żebyście jutro mieli na kanale, więc dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz, że jesteście, że oglądacie. Dziękuję za wsparcie, za dobre słowo. No i co? Do następnego, kochani. Bye! Kochani, ciasto prezentuje się tak w środku. Bardzo, bardzo ładnie. I ja sobie tak wyjęłam po prostu, bo wiecie, pierwszy kawałek ciężko, a coś nie mogę otworzyć tej mojej formy, tej tortownicy, więc sobie tak wzięłam i testujemy. Dobra, tutaj, bo to jest dobre światło. Zupełnie nie jest super słodkie. Ten rabarbar przełamuje wszystko. Polecam. Bardzo dobre. Dam Wam przepis w opisie. Przepyszne wyszło.